Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy nasz filmik instruktażowy będzie poświęcony koloryzacji. Koloryzacji włosów ciemnych z dodatkiem jaśniejszych refleksów dla odzyskania takiego fajnego efektu 3D. Moja klientka dzisiejsza, Asia, już wcześniej miała podobną koloryzację i nam trzeba tylko zrobić lekką korektę. Ma dość ciemne włosy, swoje ma dość mocną siwiznę jeszcze, ale taką lokalną siwiznę jest tylko i wyłącznie na czole, tak jakby wyspa siwych włosów. Ogólnie kolor włosów kosmetyczny mniej więcej na trzecim, nawet drugim poziomie jasności. My będziemy farbować dzisiaj odrost i będziemy oprócz tego jeszcze korektować te pasy, które ja tutaj obserwuję. Te jaśniejsze włosy, jaśniejsze refleksy pociągać troszeczkę wyżej, żeby refleksy wyglądały bardziej równomiernie. Nie ma sensu nakładać jaśniejsze refleksy na całą głowę. Zastosujemy dla tej koloryzacji już znany przez większość z nas sposób tapirowania. Wiem, dlaczego większość z Was tapiru nie lubi, ponieważ nie jest potem fryzjer w stanie w łatwy sposób te włosy po tapirowaniu rozczesać. Jest jeden bardzo fajny trik, o którym ja Wam powiem. Z początku wykonamy rozjaśnianie, potem jak włosy już będą rozjaśnione, umyjemy włosy, nałożymy farbę na odrost i ta farba, która u nas zostanie nałożona na odrost, potem zatonuje nam jaśniejsze refleksy. Ok, tak jak powiedziałam, my musimy zrobić z początku rozjaśnianie i my będziemy to robić tylko na przedniej części głowy. Włosy tylnej części zostaną bez korekty, ale i tak ogólnie, wizualnie my odzyskamy efekt koloryzacji całej głowy. Nam to też pozwoli zaoszczędzić czas i jakość włosów. Ja już wcześniej zrobiłam mieszankę proszku z oksydantem. Oprócz tego dodałam jeszcze olej Tivoli, który nam pozwoli zaoszczędzić jakość włosów w trakcie koloryzacji. Proszek plus 6% oksydant 1:2. Wszystkie mieszanki podam potem pod wideo. Wybieram pierwsze pasmo z przodu na czole. Pasmo, z którym pracuję, ma być mniej więcej 2 cm. Mniej więcej szerokością grzebienia, którym ja pracuję. W zależności od tego, gdzie ja teraz będę wkładać grzebień dla podczesania włosów, ja odzyskam różne efekty na różnych poziomach, tak, ten jasny kolor. I w zależności od tego, ile ja chcę zostawić jaśniejszych refleksów, ja będę podczesywać lub 3 razy, lub 2, lub 1, w zależności od efektu. Okay? Jak teraz można to rozczesać? My, jeśli tapirujemy włosy, biorąc pasmo włosów w poziomie, rozczesywać potem musimy, rozczesujemy, rozkładając te włosy w pionie. Czyli ja z początku natapirowałam, teraz rozczesuję i zapytam mojej modelki, czy jej bolało. Czy bolało Ci? Nie. No dobrze. Ja będę kombinować parę technik, czyli ja będę kombinować technikę szatusz, oprócz tego wybieram balayage. Staram się rozprowadzać rozjaśniacz w taki sposób, żeby na łączach ciemnych i jasnych kolorów nie było zbyt mocnej koncentracji produktu, czyli rozjaśniacza. Ja potrzebuję odzyskać bardzo płynne przejście i jeśli będę trzymała pędzel w taki sposób i będę rozprowadzała rozjaśniacz też w bardzo delikatny sposób, ja dam potem radę odzyskać bardzo delikatne przejście. Przez to, że to jest dość szybka technika nakładania rozjaśniacza, ja nie potrzebuję pracować z niskim oksydantem, z niskim procentem oksydantu.
Mi absolutnie teraz pasuje 6% oksydant. Przez to, że zabezpieczyłam włosy, dodałam do rozjaśniacza specjalny olejek dla koloryzacji, dla rozjaśniania włosów. Nie boję się nakładać rozjaśniacz na wcześniej rozjaśnione włosy. Staramy się zawsze sprawdzać, jak wygląda sytuacja po przeciwnej stronie folii. W ten sam sposób kontynuuję nakładanie. Ja nałożyłam ostatnie pasmo w strefie kapelusza. Nie mogę niestety tych pasm teraz podnieść, żeby nie zsunąć i nie narobić plam rozjaśniaczem. Nie zsunąć folię i nie narobić plam rozjaśniaczem. Teraz przechodzę do pracy już ze skroniami. Z jednej i z drugiej strony my zrobimy w ten sam sposób koloryzację. Czyli my pracujemy w ten sam sposób, tylko już staram się rozprowadzić refleksy równolegle konturów wewnętrznych. Raz, dwa, trzy. To jest sposób na bardzo fajną, szybką korektę już wcześniej zrobionego sombre. Ja skończyłam nakładanie rozjaśniacza na folię. Teraz tylko musimy trochę poczekać, dopóki rozjaśniacz nam rozjaśni włosy do odpowiedniego poziomu. Potem będziemy kontynuować. Przez to, że mamy do czynienia z bardzo ciemnymi włosami, odzyskać od razu bardzo jasny kolor po prostu się nie da. No i powiem tak, że jeśli masz do czynienia z włosami trzeciego, czwartego poziomu jasności, możesz za jednym razem rozjaśniać maksymalnie na 3-4 tony. Jeśli za jednym razem chcesz odzyskać od razu różnicę w 6-7 tonów, to można powiedzieć, że to jest bardzo źle dla stanu i jakości włosów potem. Tapier będziemy rozczesywać po umyciu, potem jak nałożymy na włosy maskę. I przez to, że będziemy rozczesywać w sposób, tak jak pokazałam Państwu wcześniej, rozczesywanie będzie łatwym i bezbolesnym. My już umyliśmy włosy. Teraz będziemy nakładać farbę na odrost. Przez to, że my mamy do czynienia z siwymi włosami, farba będzie zawierała numerki z zerami, czyli naturalne odcienie. Są to siwe włosy, nie możemy zbyt dużo dawać do mieszanki różnych ciekawych odcieni, czyli nie będziemy dokładać ani bordo, ani fioletu, nic takiego. Ogólnie my z Asią rozmawiałyśmy na temat koloryzacji. Koloryzacja, ten bazowy, podstawowy kolor ma być jednak mniej więcej w naturalnych odcieniach. Farba, która zostanie nałożona na odrost, zostanie spłukana na rozjaśnione wcześniej refleksy i my wtedy będziemy mogli odzyskać ładną tonację na włosach rozjaśnionych. Nakładać będziemy na włosy wilgotne. Niekoniecznie musimy ich suszyć przed nakładaniem farby. Co namieszałam? Namieszałam 3,0, 20 gramów, namieszałam 4,11, czyli wzmocniony popilaty, też na czwartym poziomie jasności, 20 gramów i 4,53 taką gorzką czekoladę. W równych proporcjach oksydant zastosowałam 3%. I teraz tą mieszankę nakładam tylko wyłącznie na odrost. Tonować będziemy tą samą mieszanką, tylko już bez 3,0. Farbę nakładamy w ten sam sposób, jak tutaj na wideo. Pracuję na wilgotnych włosach. Staram się nie zabrudzić wcześniej rozjaśnionych refleksów. Już prawie skończyłam nakładać farbę na odrost. Będziemy czekać 40 minut. Potem będziemy myć i tonować. Do resztki farby, która została u mnie po odrostach,
Do resztki farby dodałam kolor 613 i dodałam oksydant 3%, 1:2. Dla mnie to będzie toner, który ja nałożę na końcówki, czyli na włosy po długości. Nakładamy na mokre, wilgotne włosy w miarę szybko, bo mamy dość ciemny toner i ja by nie chciała mocno przyciemniać włosy, które zostały wcześniej rozjaśnione. Cały czas pilnujemy proces. Tonowanie może trwać od 5 do 15 minut. Pilnujemy, jak zmienia się ten kolor na włosach. Już skończyliśmy. Umyłam, wysuszyłam włosy. Zostało podciągnięte wyżej sombre. Jeśli widzicie, bez żadnych pasów, bez żadnych grubych odcięć. Specjalnie włosów nie chcę kręcić, żeby można kręcić. Tak, żeby można było Wam pokazać przejście ładne kolorów. Kolejna korekta może być za pół roku, może być w tym czasie tylko i wyłącznie farbowany odrost i może na bardzo delikatne sposoby tonowane włosy rozjaśnione wcześniej. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia.